Lekcja 1. Jak włączyć mój nowy telefon komórkowy? Hej Anna, mam problem z wymyśleniem, jak włączyć mój nowy telefon komórkowy. Możesz mi pomóc? Oczywiście, John. Najpierw znajdź przycisk zasilania z boku lub na górze telefonu. Znalazłem to. Co mam teraz zrobić? Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż telefon wibruje lub ekran się zapali. Och, widzę. Spróbuję tego teraz. Czy telefon się włączył? Tak, zrobiło się. Ekran jest teraz podświetlony. Świetna robota, John. Teraz możesz zacząć odkrywać swój nowy telefon. Dzięki, Anna. Doceniam Twoją pomoc. Lekcja 2. Pies jest głodny. Anna, spójrz. Pies je coś z miski. Och, musi być głodny. Czym ją karmisz? To je karmę dla psów. Jest specjalnie stworzony dla psów. Czy jest to specyficzna marka lub smak? Tak, to popularna marka o nazwie Happy Paws. Ten jest smakiem kurczaka. Czy pies to lubi? Tak, wydaje się, że to naprawdę się podoba. Podczas jedzenia macha ogonem. To dobry znak. Musi smakować pysznie dla psa. Ja też tak myślę. Ważne jest, aby podawać im jedzenie, które lubią i które jest pożywne. Zdecydowanie. Powinieneś również upewnić się, że pies zapewnia świeżą wodę do picia. Absolutnie. Zawsze upewniam się, że w pobliżu jest miska wody. To świetnie. Psy muszą pozostać nawodnione, zwłaszcza po jedzeniu. Zgadzam się. Ważne jest, aby zadbać o ich podstawowe potrzeby i upewnić się, że mają zbilansowaną dietę. Jak często karmisz psa? Zwykle karmię go 2 razy dziennie, raz rano i raz wieczorem. To brzmi jak dobry harmonogram. Regularne czasy karmienia pomagają ustalić rutynę dla psa. Tak, pomaga utrzymać apetyt i trawienie. Czy jest coś jeszcze, co należy wziąć pod uwagę podczas karmienia psa? Dobrze, ważne jest, aby przestrzegać zalecanej wielkości porcji dla ich rasy i wieku. To prawda. Przekarmienie lub niedokarmienie może prowadzić do problemów zdrowotnych. Dokładnie. Zawsze konsultuję się z weterynarzem, aby upewnić się, że dostarczam odpowiednią ilość jedzenia. To odpowiedzialne podejście. Zawsze dobrze jest zasięgnąć profesjonalnej porady. Chcę mieć pewność, że pies będzie zdrowy i szczęśliwy. To cudowne, John. Jestem pewien, że pies docenia Twoją troskę i uwagę. Dziękuję, Anna. To przyjemność mieć futrzanego przyjaciela, którym można się opiekować. Widzę to. Zwierzęta wnoszą do naszego życia tyle szczęścia i towarzystwa. Z pewnością robią. To szczególna więź, którą dzielimy z naszymi zwierzęcymi przyjaciółmi. Cóż, kontynuuj dobrą robotę, John. Pies ma szczęście, że Cię ma. Zrobię to, Anna. Dziękuję za miłe słowa i rozmowę ze mną o posiłku psa. Lekcja 3. Nauka gry na pianinie. Anna, myślałam o nauce gry na pianinie. Wydaje się, że to zabawny instrument. To świetny pomysł, John. Gra na pianinie może być wspaniałym hobby.
Gdzie powinienem zacząć? Czy masz jakieś rekomendacje dla początkujących? Proponuję znaleźć nauczyciela fortepianu lub zapisać się na lekcje w szkole muzycznej. Mogą poprowadzić cię przez podstawy i pomóc ci zbudować mocne podstawy. To ma sens. Poszukam nauczyciela lub szkoły muzycznej blisko mnie. Nauka czytania nut jest niezbędną umiejętnością gry na pianinie. To jak język muzyczny, który musisz zrozumieć. Czytanie nut brzmi trudnie, ale jestem gotowy na to wyzwanie. Będę ćwiczył i z czasem się poprawiał. To jest duch, John! Dzięki praktyce poczujesz się bardziej komfortowo z czytaniem nut. Czy są jakieś konkretne ćwiczenia lub piosenki, które polecasz początkującym? Dla początkujących dobrze jest zacząć od prostych ćwiczeń, które koncentrują się na koordynacji dłoni i sile palców. Możesz także spróbować nauczyć się piosenek przyjaznych dla początkujących, aby wszystko było zabawne i angażujące. Upewnię się, że znajdę ćwiczenia dla początkujących i piosenki do ćwiczenia. Czy masz jakieś konkretne zalecenia? Jednym z klasycznych ćwiczeń dla początkujących jest gra w wagi. Pomaga w koordynacji palców. Jeśli chodzi o piosenki, Twinkle, Twinkle, Little Star jest popularny na początek. Zdecydowanie dodam wagi i Twinkle, Twinkle, Little Star do mojej rutyny treningowej. Dzięki za sugestię, Anna. Witaj, John. Pamiętaj, aby ćwiczyć regularnie, nawet jeśli trwa to tylko kilka minut każdego dnia. Spójność jest kluczem do poprawy umiejętności gry na fortepianie. Będę o tym pamiętać. Cieszę się, że mogę rozpocząć tę muzyczną podróż i zobaczyć moje postępy w czasie. Też jestem podekscytowany tobą, John. Gra na pianinie może przynieść tyle radości i spełnienia. Ciesz się procesem i baw się z nim. Zrobię to, Anna. Dziękuję za zachętę i radę. Nie mogę się doczekać, aby kiedyś zagrać moje ulubione piosenki na fortepianie. Witaj, John. Wierzę w ciebie. Ćwicz dalej, a osiągniesz swoje muzyczne cele. Lekcja 4. Czy widziałeś mojego kota? Anna, widziałaś mojego kota? Nigdzie jej nie znajdę. O nie, John. Kiedy ostatni raz ją widziałeś? Widziałem ją rano, ale potem zniknęła. Przeszukajmy razem dom. Koty mogą czasami ukrywać się w nieoczekiwanych miejscach. Dobry pomysł. Sprawdzę salon, a ty przeszukujesz kuchnię. Nie widzę jej w kuchni. Może ukrywa się pod łóżkiem lub za meblami. Sprawdzę sypialnię i zobaczę, czy ona tam jest. Masz szczęście, John. Nie, jej też nie ma w sypialni. Gdzie mogłaby być? Koty potrafią być bardzo dobre w znajdowaniu małych przestrzeni do ukrycia. Pomyślmy jak kot i spójrzmy w przytulne miejsca. Masz rację. Może jest w szafie lub za zasłoną. Jakieś jej ślady. Znalazłem ją. Była zwinięta w przytulnym kącie szafy. To ulga! Koty uwielbiają znajdować wygodne miejsca do trzemki. Cieszę się, że jest bezpieczna. Zaczynałem się martwić. Zawsze dobrze jest sprawdzić wszystkie kryjówki, gdy nie możesz znaleźć kota. Zapamiętam to następnym razem. Dzięki za pomoc, Anno.
Nie ma problemu, John. Cieszę się, że ją znaleźliśmy. Koty mogą być dość psotne. Zdecydowanie trzymają nas na palcach. Cieszę się, że wróciła. Daj jej dodatkowe przytulanie, aby wiedziała, że jest kochana. Absolutnie. Zasługuje na całą miłość i uwagę. Lekcja 5. Muszę zagotować trochę wody. Anna, muszę zagotować trochę wody. Czy wiesz, jak to zrobić? Tak, John. Gotowanie wody jest dość proste. Najpierw napełnij czajnik lub garnek wodą. Ile wody powinienem włożyć? To zależy od tego, ile przygotowanej wody potrzebujesz. Wypełnij go zgodnie ze swoimi wymaganiami. Mam to. Jaki jest następny krok? Umieść czajnik lub garnek na kuchence lub palniku elektrycznym. Czy powinienem teraz włączyć piec? Tak, obróć pokrętło na ustawienie średniego lub wysokiego ciepła. A potem? Poczekaj, aż woda się nagrzeje. Zobaczysz bąbelki tworzące się i unoszące się na powierzchnię. Jak długo zwykle trwa gotowanie? Różni się, ale zazwyczaj zajmuje kilka minut, zanim woda się zagotuje. Kiedy się zagotuje, co mam zrobić? Gdy woda osiągnie wrzenie, możesz wyłączyć piec lub wyjąć garnek ze źródła ciepła. Czy muszę poczekać, aż ostygnie przed użyciem? Tak, ważne jest, aby przed użyciem przygotowanej wody ostygła. Gorąca woda może być niebezpieczna. Jak mogę przyspieszyć proces chłodzenia? Możesz przenieść przygotowaną wodę do innego pojemnika, takiego jak żaroodporny dzban lub szklanka, aby szybciej ostygnąć. To dobry pomysł. Jakieś inne wskazówki, które powinienem wiedzieć o wrzącej wodzie? Ważne jest, aby używać czystej, pitnej wody do gotowania. I zawsze ostrożnie obchodź się z wrzącą wodą, aby uniknąć wypadków lub oparzeń. Będę o tym pamiętać. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dzięki za radę, Anna. Witaj, John. Gotowanie wody to podstawowa umiejętność kuchenna, która przydaje się do różnych celów. Doceniam Twoje wskazówki. Teraz mogę śmiało gotować wodę, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Wspaniale to słyszeć, John. Bądź bezpieczny i ciesz się korzystaniem z przygotowanej wody. Zrobię to, Anna. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Lekcja 6. Zbliża się egzamin na prawo jazdy. Anna, zbliża się egzamin na prawo jazdy i czuję się zdenerwowany. Jakieś wskazówki, jak się skoncentrować? Nie martw się, John. Rozumiem twoje nerwy. Jednym ze sposobów koncentracji jest stworzenie harmonogramu studiów i trzymanie się go. To brzmi jak dobry pomysł. Jak często powinienem się uczyć? Celuj na regularne sesje treningowe, być może godzinę każdego dnia, aby zbudować swoją wiedzę i umiejętności. Przygotuję harmonogram i zarezerwuję poświęcony czas na naukę. Co jeszcze mogę zrobić? Znajdź ciche i wygodne miejsce do nauki, wolne od zakłóceń, takich jak hałas lub urządzenia elektroniczne. To ma sens. Stworzę spokojne środowisko do nauki. A co z pozostaniem skupionym podczas samego egzaminu? Ćwiczenia głębokiego oddychania mogą pomóc uspokoić umysł i zwiększyć koncentrację.
Weź kilka powolnych, głębokich oddechów przed i w trakcie egzaminu. Będę pamiętał, aby wziąć głęboki oddech, aby zachować spokój i skoncentrowanie się. Coś jeszcze? Wizualizacja może być pomocna. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że pewnie jedziesz i pomyślnie ukończysz egzamin. Wyobrażam sobie, że jeżdżę płynnie i zdaję egzamin. Brzmi jak świetna technika. Czy są jakieś konkretne obszary, na których powinienem się skupić? Zwróć uwagę na zasady ruchu drogowego, znaki drogowe i sygnały. Zapoznaj się z typowymi manewrami jazdy, takimi jak zmiana pasa ruchu i parkowanie. Zbadam te obszary szczegółowo. Praktyka też jest ważna, prawda? Absolutnie. Ćwicz regularną jazdę z licencjonowaną osobą dorosłą i skup się na obszarach, które uważasz za trudne. Upewnię się, że będę miał dużo praktyki. Chodzi o budowanie zaufania. Jakieś wskazówki w ostatniej chwili dotyczące rzeczywistego dnia egzaminu? Dobrze się wyśpij przed egzaminem, zjedz zdrowe śniadanie i przyjedź wcześnie do miejsca testu, aby zmniejszyć stres w ostatniej chwili. Postanowię priorytetowo mój sen i zjem pożywne śniadanie. Kluczowe znaczenie ma także punktualność. Dziękuję za wszystkie rady, Anna. Witaj, John. Pamiętaj, że pewność siebie wiąże się z przygotowaniem. Uwierz w siebie i powodzenia na egzaminie na prawo jazdy. Doceniam Wasze wsparcie i zachętę, Anno. Zrobię wszystko, co w mojej mocy i podejdę do egzaminu z pozytywnym nastawieniem. Lekcja 7. Gdzie jest Twoje rodzinne miasto? Anna, gdzie jest Twoje rodzinne miasto? Jestem ciekawy, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Moje rodzinne miasto to małe miasteczko o nazwie Oakville. Znajduje się w stanie Kalifornia. Och, to brzmi cudownie. Z czego słynie Oakville? Oakville słynie z pięknych winnic i winnic. To popularne miejsce dla entuzjastów wina. To musi stworzyć jakieś malownicze otoczenie. Czy są jakieś inne godne uwagi atrakcje w Oakville? Tak, mamy również urocze centrum miasta z wyjątkowymi sklepami, restauracjami i galeriami sztuki. To świetne miejsce do zwiedzania. Lubię odkrywać nowe miejsca. Jaka jest społeczność w Oakville? Społeczność w Oakville jest bardzo zwarta i przyjazna. Ludzie są dumni ze swojego miasta i wspierają lokalne firmy. Zawsze miło jest być częścią zwartej społeczności. Czy w Oakville odbywają się coroczne wydarzenia lub festiwale? Tak, Oakville jest gospodarzem corocznego festiwalu wina, gdzie goście mogą skosztować różnorodnych win z lokalnych winnic. To zabawne i żywe wydarzenie. Brzmi jak fantastyczny festiwal. Czy jest coś jeszcze, co czyni Oakville wyjątkowym? Oakville otoczone jest malowniczymi krajobrazami i wzgórzami. Jest to świetne miejsce na zajęcia na świeżym powietrzu, takie jak piesze wycieczki i jazda na rowerze. Uwielbiam spędzać czas na łonie natury. Oakville brzmi jak miejsce, które chciałbym odwiedzić. Jakieś lokalne przysmaki lub potrawy, których powinienem spróbować? Oakville słynie z kuchni od farmy do stołu. Zdecydowanie powinieneś spróbować świeżych lokalnych produktów i rzemieślniczych serów. Robię się głodny, myśląc o tym. Oakville brzmi jak wspaniałe miejsce do życia. Dzięki za podzielenie się, Anna. Witaj, John. Miło mi mówić o moim rodzinnym mieście. Jeśli kiedykolwiek odwiedzisz, chętnie cię oprowadzę.
Lekcja 8. Słyszałem, że to miasto ma fantastyczne życie nocne. Anna, słyszałem, że to miasto ma fantastyczne życie nocne. Doświadczyłeś tego? Tak, John. Życie nocne tutaj jest niesamowite. Istnieje wiele opcji rozrywki i zabawy. To brzmi ekscytująco. Jakie są popularne miejsca do odwiedzenia w nocy? Są tętniące życiem kluby, bary i salony, w których można tańczyć, słuchać muzyki na żywo lub napić się drinka z przyjaciółmi. Nie jestem zbyt tancerzem, ale chciałbym słuchać muzyki na żywo. Jakieś konkretne zalecenia? W centrum miasta znajduje się przytulny klub jazzowy, w którym występują utalentowani lokalni muzycy. To świetne miejsce na relaks i cieszenie się muzyką. Zawsze chciałem doświadczyć jazzu na żywo. Polis mnie. Czy są jakieś inne wyjątkowe doświadczenia nocne? Można również znaleźć bary na dachu, z których roztacza się wspaniały widok na panoramę miasta. To świetny sposób na relaks i zaczerpnięcie atmosfery. To brzmi fantastycznie. Uwielbiam widoki na dachu. Czy te miejsca są otwarte późno w nocy? Tak, wiele z nich pozostaje otwartych do późna, co pozwala cieszyć się życiem nocnym do wczesnych godzin porannych. Będę musiał odpowiednio zaplanować wieczory. A co z bezpieczeństwem? Czy przebywanie w nocy jest ogólnie bezpieczne? Zawsze ważne jest, aby być świadomym otoczenia i podjąć niezbędne środki ostrożności. Trzymaj się dobrze oświetlonych obszarów i wychodź z zaufanymi przyjaciółmi. Bezpieczeństwo przede wszystkim, oczywiście. Dzięki za przypomnienie. Nie mogę się doczekać, aby odkryć tętniące życiem życie nocne miasta. Witaj, John. Jestem pewien, że będziesz się świetnie bawić. Pamiętaj tylko, aby przyspieszyć i cieszyć się odpowiedzialnie. Absolutnie. Upewnię się, że spędzę niezapomniany i odpowiedzialny wieczór. Dzięki za spostrzeżenia, Anno. Nie ma problemu, John. Baw się fantastycznie i wykorzystaj w pełni tętniące życiem życie nocne w mieście. Lekcja 9. Czy robisz dużo zakupów online? Anna, robisz dużo zakupów online? Tak, John. Zakupy online są wygodne i oferują szeroką gamę opcji. Myślałem o tym, żeby spróbować. Jak działają zakupy online? Przeglądasz strony internetowe lub aplikacje, wybierasz przedmioty, które chcesz, dodajesz je do koszyka i przechodzisz do kasy. Czy można bezpiecznie wprowadzać moje dane osobowe i dane płatnicze online? Renomowane sklepy internetowe mają bezpieczne systemy płatności chroniące Twoje informacje. Poszukaj bezpiecznych kasy i przeczytaj recenzje przed dokonaniem zakupu. To uspokajające. Czy są jakieś korzyści z zakupów online? Zdecydowanie. Zakupy online pozwalają porównywać ceny, czytać recenzje i robić zakupy w zaciszu własnego domu. Brzmi wygodnie. Czy są jakieś wady? Czasami nie możesz wypróbować przedmiotów przed zakupem i mogą wystąpić opóźnienia w dostawie. Ważne jest również, aby sprawdzić zasady zwrotów. Będę o tym pamiętać. Czy są jakieś wskazówki, jak znaleźć najlepsze oferty online? Szukaj kodów rabatowych. Zapisz się do newsletterów i śledź konta w mediach społecznościowych swoich ulubionych sklepów w celu uzyskania promocji i wyprzedaży. Dobre wskazówki. Jak długo zwykle trwa dostawa? To zależy od sklepu i metody wysyłki.
Niektóre oferują opcję szybkiej wysyłki, podczas gdy inne mogą potrwać dłużej. Przed złożeniem zamówienia sprawdzę szacowane czasy dostawy. Czy mogę zwrócić przedmioty, jeśli nie jestem zadowolony? Wiele sklepów internetowych ma zasady zwrotów. Przeczytaj je uważnie, aby zrozumieć proces zwrotu i wszelkie związane z tym koszty. Upewnię się, że przeczytam zasady zwrotów. Jakieś inne porady dla początkującego kupującego online? Zacznij od zaufanych, znanych witryn lub sklepów. Przeczytaj opisy produktów, sprawdź tabele rozmiarów i opinie klientów, aby podejmować świadome decyzje. Podejmę te kroki, aby zapewnić płynne zakupy online. Dzięki za wskazówki, Anna. Witaj, John. Wesołych zakupów online. Jeśli masz więcej pytań, nie krępuj się zapytać. Lekcja 10. Muszę kupić nową kartę telefoniczną. Anna, muszę kupić nową kartę telefoniczną. Czy masz jakieś zalecenia? Jasne, John. Jakiego rodzaju karty telefonicznej szukasz? Przedpłacone czy postpaid? Wolę przedpłaconą kartę telefoniczną. Chcę mieć kontrolę nad swoimi wydatkami. To ma sens. Szukasz konkretnej sieci komórkowej lub jakiegokolwiek wiarygodnego dostawcy. Nie mam preferencji. O ile oferuje dobry zasięg i przystępne stawki. W takim przypadku sugeruję sprawdzenie niektórych popularnych planów przedpłaconych od różnych dostawców w celu porównania. Jak mogę porównać plany? Czy są jakieś konkretne czynniki, które powinienem wziąć pod uwagę? Poszukaj czynników, takich jak uprawnienia do połączeń i transmisji danych, okres ważności, opcje połączeń międzynarodowych i dodatkowe korzyści, takie jak przelew danych lub kredyt bonusowy. Będę pamiętać o tych czynnikach podczas porównywania planów. Czy jest jakiś konkretny sklep lub strona internetowa, którą powinienem odwiedzić? Możesz odwiedzić strony internetowe głównych dostawców sieci komórkowych lub udać się do pobliskiego sklepu, który sprzedaje karty telefoniczne. To jest pomocne. Po wybraniu planu, jak aktywować kartę telefoniczną? Proces aktywacji może się różnić, ale zazwyczaj możesz aktywować kartę, postępując zgodnie z podanymi instrukcjami, online lub dzwoniąc pod określony numer. Upewnię się, że uważnie postępuję zgodnie z instrukcjami. Czy mogę doładować kartę przedpłaconą później, jeśli zabraknie mi kredytu? Tak, większość kart przedpłaconych pozwala na doładowanie lub doładowanie kredytu. Możesz to zrobić online, za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub w autoryzowanych sklepach. To wygodne. Nie będę musiał kupować nowej karty za każdym razem, gdy zabraknie mi kredytu. Czy są jakieś ukryte opłaty, o których powinienem wiedzieć? Niektórzy dostawcy mogą mieć dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za połączenie lub opłaty za usługi. Zapoznaj się z warunkami, aby zrozumieć wszelkie potencjalne koszty. Przeczytam dokładnie warunki, aby uniknąć niespodzianek. Dzięki za radę, Anna. Witaj, John. Mam nadzieję, że znajdziesz odpowiednią kartę telefoniczną, która spełni Twoje potrzeby. Jeśli masz więcej pytań, nie krępuj się zapytać. Lekcja 11. Szukam tanich biletów lotniczych. Anna, planuję wycieczkę i szukam tanich biletów lotniczych. Masz jakieś wskazówki? Absolutnie, John. Znalezienie tanich biletów lotniczych wymaga pewnych badań i elastyczności. Gdzie powinienem rozpocząć wyszukiwanie niedrogich biletów lotniczych? Zacznij od sprawdzenia różnych internetowych witryn turystycznych i porównaj ceny w różnych liniach lotniczych.
Czy powinienem dokonać rezerwacji bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej linii lotniczej lub skorzystać ze strony internetowej Obie innej opcje firmy? są realne. Czasami strony internetowe stron trzecich oferują ekskluzywne oferty, ale dobrze jest również porównać ceny na stronie internetowej linii lotniczej. To ma sens. Czy są jakieś szczególne dni lub godziny, kiedy loty są zwykle tańsze? Ogólnie rzecz biorąc, loty w dni powszednie i wyloty wczesnym rankiem lub późną nocą są zwykle tańsze niż szczytowe czasy podróży. Będę o tym pamiętać podczas planowania podróży. Czy są jakieś inne czynniki, które mogą wpłynąć na ceny biletów? Tak, czynniki takie jak pora roku, popyt na miejsce docelowe i rezerwacja z wyprzedzeniem mogą również wpływać na ceny biletów. Postaram się być elastyczny w terminach podróży i rezerwować z wyprzedzeniem. Jakieś wskazówki dotyczące wyszukiwania specjalnych promocji lub rabatów? Zarejestruj się, aby otrzymywać biuletyny linii lotniczych, śledź ich konta w mediach społecznościowych i ustawiaj powiadomienia o taryfach, aby być na bieżąco z promocjami i obniżonymi taryfami. Upewnię się, że będę na bieżąco i korzystać z wszelkich ofert specjalnych. Czy są jakieś ukryte opłaty, na które powinienem uważać? Tak, należy pamiętać o dodatkowych opłatach, takich jak opłaty za bagaż, opłaty za wybór miejsca lub opłaty za zmianę lotu. Przeczytaj uważnie regulamin. Sprawdzę dokładnie warunki, aby uniknąć nieoczekiwanych opłat. Dzięki za głowę, Anna. Witaj, John. Mam nadzieję, że znajdziesz świetne oferty na swoje bilety lotnicze. Życzymy fantastycznej podróży! Lekcja 12. Myślę o znalezieniu letniej pracy. Anna, myślę o znalezieniu letniej pracy. Jakieś sugestie? To świetny pomysł, John. Istnieje wiele opcji na letnie prace. Jaką pracą jesteś zainteresowany? Jestem otwarty na różne możliwości. Jakie są typowe letnie prace dla studentów? Możesz rozważyć pracę jako ratownik, doradca obozowy, pracownik handlu detalicznego, a nawet serwer restauracji. Te brzmią interesująco. Jak znaleźć oferty pracy na lato? Możesz sprawdzić internetowe tablice ogłoszeń, lokalne gazety lub odwiedzić firmy w Twojej okolicy, aby zapytać o wolne miejsca pracy w lecie. Czy przy ubieganiu się o pracę letnią powinienem przygotować CV lub list motywacyjny? Dobrym pomysłem jest przygotowanie CV, nawet jeśli jest to proste, podkreślające Twoje umiejętności i doświadczenia. Będę pracował nad stworzeniem CV, aby zaprezentować moje kwalifikacje. Jakieś wskazówki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej? Ubierz się starannie, bądź punktualny i przygotuj się na kilka pytań dotyczących pracy. Podkreśl także swoje mocne strony i entuzjazm podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ubieram się profesjonalnie i pokażę entuzjazm. Ile godzin mogę spodziewać się pracy w letniej pracy? Liczba godzin może się różnić w zależności od pracy i pracodawcy. Niektóre oferty pracy mogą oferować godziny pracy w niepełnym wymiarze godzin, podczas gdy inne mogą być w pełnym Rozważę wymiarze swoją godzin. dostępność i preferencje przed przyjęciem oferty pracy. Czy mogę znaleźć letnią pracę związaną z moim kierunkiem studiów? Jest to możliwe, zwłaszcza jeśli studiujesz coś konkretnego. Poszukaj staży lub stanowisk na poziomie podstawowym, które są zgodne z Twoim kierunkiem studiów. To byłoby świetnie. Zdobycie odpowiedniego doświadczenia byłoby korzystne. Czy są jakieś certyfikaty lub szkolenia, które powinienem rozważyć? Niektóre prace, takie jak ratownictwo lub praca z dziećmi, mogą wymagać specjalnych certyfikatów lub szkolenia. Sprawdź wcześniej wymagania dotyczące pracy.
Zbadam wszelkie niezbędne certyfikaty i szkolenia, aby upewnić się, że spełniam wymagania zawodowe. Dzięki za radę, Anna. Witaj, John. Powodzenia w poszukiwaniu pracy w lecie. Jestem pewien, że znajdziesz świetną okazję. Lekcja 13. Czy masz doświadczenie w zarządzaniu ludźmi? Anna, masz doświadczenie w zarządzaniu ludźmi? Tak, John. Mam doświadczenie w zarządzaniu zespołami w poprzedniej pracy. To imponujące. Jakie są kluczowe umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania ludźmi? Komunikacja, przywództwo, rozwiązywanie problemów oraz umiejętność motywowania i wspierania członków zespołu są kluczowe. Jak radzisz sobie z konfliktami w zespole? Ważne jest, aby wcześnie rozwiązywać konflikty, słuchać obu stron i ułatwiać otwartą i pełną szacunku komunikację, aby znaleźć rozwiązanie. Będę o tym pamiętać. Jak motywujesz członków swojego zespołu? Uznanie ich osiągnięć, udzielanie informacji zwrotnych i wsparcia oraz tworzenie pozytywnego środowiska pracy może zmotywować członków zespołu. To brzmi jak świetne podejście. Czy miałeś już do czynienia z trudnymi pracownikami? Tak, obsługa trudnych pracowników jest częścią zarządzania ludźmi. Wymaga cierpliwości, zrozumienia i profesjonalnego rozwiązywania problemów. Jak zapewnić, że członkowie zespołu pracują na rzecz wspólnych celów? Wyznaczanie jasnych celów, komunikowanie oczekiwań i wspieranie środowiska współpracy pomaga dostosować członków zespołu do wspólnych celów. A co z ocenami wydajności? Jak skutecznie je przeprowadzasz? Ocena wyników obejmuje dostarczanie konstruktywnych informacji zwrotnych, wyznaczanie celów oraz omawianie obszarów poprawy i rozwoju z członkami zespołu. Widzę. Czy są jakieś wyzwania, przed którymi stoisz w zarządzaniu ludźmi? Każdy zespół i sytuacja są wyjątkowe, więc wyzwania mogą się różnić. Niektóre typowe wyzwania obejmują utrzymanie morale, radzenie sobie z konfliktami i zarządzanie różnymi osobowościami. Mogę sobie wyobrazić, że może to być dość trudne. Jakieś rady dla kogoś zainteresowanego karierą w zarządzaniu ludźmi? Rozwijaj swoje umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Szukaj możliwości prowadzenia projektów i zarządzania nimi oraz ucz się od doświadczonych menedżerów. Będę pracował nad rozwijaniem tych umiejętności. Dziękujemy za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, Anna. Witaj, John. Jeśli masz więcej pytań dotyczących zarządzania ludźmi, nie krępuj się zapytać. Lekcja 14. Czy byłeś kiedyś w Mexico City? Anna, byłaś kiedyś w Mexico City. Tak, John. Kilka lat temu odwiedziłem Mexico City. To tętniące życiem i bogate kulturowo miasto. To brzmi niesamowicie. Jakie są miejsca, które trzeba odwiedzić w Mexico City? Historyczne centrum, Park Chapultepec, Muzeum Frida Kahlo i Xochimilco to popularne atrakcje w Meksyku. Upewnię się, że odwiedzę te miejsca. Czy jest jakieś lokalne danie, które powinienem spróbować? Musisz spróbować tacos. Są pyszne i stanowią podstawę kuchni meksykańskiej. Nie przegap też spróbowania autentycznych ulicznych potraw. Tacos brzmią kusząco. Czy są jakieś obawy dotyczące bezpieczeństwa, o których powinienem wiedzieć? Jak każde duże miasto, ważne jest, aby zachować ostrożność i być świadomym otoczenia.
Unikaj odizolowanych obszarów i podejmij niezbędne środki ostrożności. Będę o tym pamiętać i zachować czujność. Jak wygląda system transportu publicznego w Mexico City? Mexico City ma rozbudowany system transportu publicznego, w tym metro i autobusy. To wygodny sposób na poruszanie się po mieście. Dobrze wiedzieć. Czy są jakieś szczególne zwyczaje kulturowe lub etykieta, o których powinienem wiedzieć? Meksykanie są generalnie ciepłymi i przyjaznymi ludźmi. Uprzejmie jest witanie ludzi uściskiem dłoni lub uściskiem. Spróbuj także nauczyć się kilku podstawowych zwrotów hiszpańskich. Postaram się o mój hiszpański i szanuję lokalne zwyczaje. Czy jest dobra pora roku na wizytę w Meksyku? Pogoda jest ogólnie łagodna przez cały rok, ale wiosna i jesień to przyjemne pory roku do odwiedzenia. Lata mogą być gorące, a zimy mogą być chłodne w nocy. Swoją wizytę zaplanuję wtedy wiosną lub jesienią. Jakieś porady dotyczące negocjacji lub negocjacji cen na lokalnych rynkach? Negocjacje są powszechne na lokalnych rynkach. Zacznij od zaoferowania niższej ceny i przygotuj się na negocjacje, aż osiągniesz wzajemnie uzgodnioną cenę. Spróbuję i przetestuję swoje umiejętności negocjacyjne. Dzięki za wskazówki, Anna. Witaj, John. Jestem pewien, że będziesz się świetnie bawić zwiedzając Mexico City. Jeśli masz więcej pytań, nie krępuj się zapytać. Lekcja 15. Czy oglądałeś wczoraj mecz koszykówki? Anna, oglądałaś wczoraj mecz koszykówki? To było takie intensywne. Tak, John. Nie mogłem oderwać wzroku od ekranu. To była taka ekscytująca gra. Gracze byli niesamowici. Ich umiejętności i praca zespołowa były w pełni widoczne. Byłem pod wrażeniem tego niesamowitego uderzenia w trzeciej kwartale. Cały tłum postawił na nogi. Wiem dokładnie, o którym momencie mówisz. Ten kawałek był poza tym światem. Na pewno zostanie powtórzony. A co powiesz na ten trzeci wskaźnik w brzęczyku? To był strzał zmieniający grę, który przypieczętował zwycięstwo ich drużyny. Absolutnie. To był strzał sprzęgła, który wywołał podziw wszystkich. Tłum wybuchł z wiwatów, kiedy wszedł. Energia na arenie musiała być niesamowita. Podekscytowanie czułem nawet przez telewizor. To było elektryczne. Fani skandowali i kibicowali przez cały mecz. Stworzyło niesamowitą atmosferę. Takie chwile sprawiają, że jeszcze bardziej kocham koszykówkę. Pasja i intensywność są niezrównane. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Koszykówka ma sposób na łączenie ludzi i tworzenie niezapomnianych chwil. Czy masz ulubionego gracza z gry? Trudno wybrać tylko jedną. Każdy gracz pokazał swoje umiejętności na różne sposoby. Wszyscy przyczynili się do ekscytującego meczu. To prawda. To był wspólny wysiłek, który sprawił, że gra była tak niezapomniana. Nie mogę się doczekać następnego meczu. Już nie mogę się doczekać bardziej ekscytujących sztuk i niezapomnianych chwil. Ja też, John. Upewnijmy się, że tego nie przegapimy. To będzie kolejna niesamowita rozgrywka. Absolutnie. Będziemy mieli gotowy popcorn i będziemy cieszyć się każdą sekundą gry. Brzmi jak plan. Przygotujmy się na kolejne ekscytujące doświadczenie koszykówki. Lekcja 16.
Czy zauważyłeś, jak złe było ostatnio zanieczyszczenie? Anna, zauważyłaś, jak złe było ostatnio zanieczyszczenie? Tak, John. To dość niepokojące. Jakość powietrza wydaje się pogarszać. Jak myślisz, jakie są główne przyczyny zanieczyszczenia? Czynniki takie jak emisje przemysłowe, spaliny pojazdów i niewłaściwe usuwanie odpadów przyczyniają się do zanieczyszczenia. To smutne widzieć wpływ, jaki ma to na nasze środowisko i nasze zdrowie. Zdecydowanie. Zanieczyszczenie może mieć szkodliwy wpływ zarówno na ekosystemy, jak i dobrobyt ludzi. Czy jest coś, co możemy zrobić jako jednostki, aby zmniejszyć zanieczyszczenie? Absolutnie. Możemy zacząć od oszczędzania energii, korzystania z transportu publicznego i praktykowania właściwego gospodarowania odpadami. Niewielkie zmiany w naszych codziennych nawykach mogą mieć znaczenie. Zgadza się. Każdy wysiłek liczy się, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Czy istnieją jakieś rządowe inicjatywy lub strategie mające na celu rozwiązanie problemu zanieczyszczenia? Wiele rządów wdrożyło przepisy i programy mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia, takie jak normy emisji i środki kontroli zanieczyszczeń. To zachęcające do słuchania. Współpraca między jednostkami, społecznościami i rządami ma kluczowe znaczenie. Absolutnie. Wymaga to wspólnych działań w celu skutecznego zwalczania zanieczyszczeń. Czy uważasz, że kampanie uświadamiające mogą pomóc edukować ludzi na temat znaczenia redukcji zanieczyszczeń? Tak, podnoszenie świadomości jest niezbędne. Edukacja i informacje mogą inspirować osoby do dokonywania bardziej przyjaznych dla środowiska wyborów. Ważne jest, aby rozpowszechniać informacje i zachęcać innych do przyłączenia się do wysiłku. Zdecydowanie. Wszyscy możemy odgrywać rolę w propagowaniu czystszego i zdrowszego środowiska. Dajmy przykład i podejmujmy świadome decyzje, aby zmniejszyć zanieczyszczenie w naszym życiu. To świetny sposób myślenia, John. Razem możemy wywrzeć pozytywny wpływ na naszą planetę. Jestem zmotywowany do wykonania swojej roli. Pracujmy na rzecz czystszej i bardziej ekologicznej przyszłości. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Nasza planeta zasługuje na naszą troskę i uwagę. Lekcja 17. Czy masz jakieś plany na Dzień Matki? Anna, masz jakieś plany na Dzień Matki? Tak, John. Planuję spędzić dzień z mamą i pokazać jej, jak bardzo ją doceniam. To cudowne. Jak planujesz świętować? Myślę o zabraniu jej na fajny brunch i podarowaniu jej przemyślanego prezentu. To brzmi jak piękny sposób na świętowanie. Jaki prezent myślisz o zdobyciu? Rozważam zakup jej bonu do spa. Zasługuje na relaks i rozpieszczanie. To świetny pomysł. Mamy zawsze zasługują na dodatkową opiekę i relaks. Absolutnie. Robią dla nas tak wiele, a Dzień Matki to idealny czas, aby wyrazić naszą wdzięczność. Zgadzam się. Ważne jest, aby okazać naszą miłość i uznanie dla naszych matek. Planujesz coś specjalnego dla swojej mamy, John? Tak, chcę ją zaskoczyć śniadaniem w łóżku i odręczną kartką wyrażającą moją miłość i podziękowania. To szczery gest. Jestem pewien, że to doceni. Mam nadzieję, że tak. Chcę, aby poczuła się wyjątkowo i kochana w Dzień Matki. To jest esencja dnia.
sprawienie, że nasze mamy czują się cenione i cenione. Absolutnie. Powinniśmy sprawić, by każdy dzień wydawał się dniem matki, ale miło jest mieć poświęcony dzień na ich cześć. Zgodziłem się. To przypomnienie, aby zatrzymać się i zastanowić się nad niesamowitą rolą, jaką nasze matki odgrywają w naszym życiu. A dla tych, którzy mogą nie mieć w pobliżu swoich matek, jest to okazja do zapamiętania i uczczenia ich pamięci. To piękne uczucie, John. Dzień Matki może być również czasem refleksji i pamięci. Wykorzystajmy ten dzień w pełni i wyraźmy naszą miłość i wdzięczność niesamowitym matkom w naszym życiu. Absolutnie, John. Szczęśliwego Dnia Matki wszystkim wspaniałym mamom. Lekcja 18. Czy kiedykolwiek byłeś zaangażowany w związek studencki? Anna, byłaś kiedyś zaangażowana w związek studencki. Tak, John. Byłem częścią związku studenckiego w latach studiów. To interesujące. Jakie działania organizuje związek studencki? Związek studencki organizuje różne wydarzenia, takie jak spotkania towarzyskie, warsztaty i zbiórki pieniędzy. To brzmi ekscytująco. Jaki jest główny cel związku studenckiego? Głównym celem jest reprezentowanie i wspieranie interesów i praw studentów. W jaki sposób związek studencki współpracuje z ciałem studenckim? Związek studencki współpracuje ze studentami poprzez spotkania, ankiety i fora otwarte, aby zbierać opinie i rozwiązywać obawy. Służy więc jako platforma do usłyszenia głosów uczniów. Absolutnie. Zapewnia studentom zbiorowy głos i kieruje ich pomysły i obawy do administracji. To ważne. Jak wybierani są członkowie związku studenckiego? Członkowie są zwykle wybierani w demokratycznym procesie głosowania, w którym uczniowie głosują na preferowanych kandydatów. Czy istnieje konkretna struktura w związku studenckim? Tak, związek studencki zazwyczaj ma prezydenta, wiceprezesa, skarbnika i przedstawicieli różnych grup studenckich lub wydziałów. Jakie są korzyści z zaangażowania w związek studencki? Zaangażowanie w związek studencki pozwala rozwijać umiejętności przywódcze, wywierać pozytywny wpływ i budować silną sieć. To brzmi jak cenne doświadczenie. Czy każdy student może dołączyć do związku studenckiego? Tak, zazwyczaj każdy student może dołączyć do związku studenckiego i przyczynić się do jego działań i inicjatyw. Czy są jakieś wyzwania, przed którymi stoi związek studencki? Niektóre wyzwania mogą obejmować zarządzanie różnymi opiniami, równoważenie potrzeb uczniów i koordynację logistyki wydarzeń. Jak studenci mogą wspierać związek studencki? Uczniowie mogą wspierać związek, uczestnicząc w jego działaniach, dzieląc się swoimi pomysłami i wolontariuszami w różnych projektach. To świetnie. Ważne jest, aby studenci aktywnie angażowali się i kształtowali swoje doświadczenie w college'u. Absolutnie. Związek studencki jest platformą dla studentów do wpływania na pozytywne zmiany na kampusie. Jestem zainspirowany do zaangażowania się w związek studencki. Dzięki za podzielenie się, Anna. Witaj, John. To satysfakcjonujące doświadczenie. Jestem pewien, że zrobisz różnicę. Lekcja 19. Czy masz jakieś wskazówki, jak oszczędzać energię elektryczną? Anna, masz jakieś wskazówki, jak oszczędzać energię elektryczną? Tak, John.
Istnieje kilka prostych kroków, które możemy podjąć, aby oszczędzać energię. Jaka jest pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej? Możemy zacząć od wyłączenia świateł i urządzeń, gdy nie są używane. To łatwy sposób na oszczędzanie energii. A co z używaniem naturalnego światła w ciągu dnia? Dokładnie. Otwieranie zasłon i żaluzji w celu wpuszczenia światła słonecznego może pomóc zmniejszyć zapotrzebowanie na sztuczne oświetlenie. Czy są jakieś energooszczędne urządzenia, które powinniśmy rozważyć? Tak, wybór energooszczędnych urządzeń o wysokich ocenach Energy Star może znacznie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. Dobrze jest wiedzieć, że dokonywanie mądrych wyborów przy zakupie urządzeń może mieć znaczenie. Kolejną wskazówką jest odłączenie urządzeń elektronicznych lub użycie listew zasilających z przełącznikami, aby zapobiec zużyciu energii w trybie gotowości. Będę o tym pamiętać. Moc w trybie czuwania może często pozostać niezauważona, ale nadal zużywa energię. Korzystanie z wentylatorów sufitowych zamiast klimatyzatorów może również pomóc w oszczędzaniu energii elektrycznej. To świetna propozycja, szczególnie przy łagodnej pogodzie. A co z naszymi systemami grzewczymi? Ustawienie termostatu o kilka stopni niżej zimą i kilka stopni wyżej latem może zaoszczędzić energię. Odpowiednio dostosuję termostat i odpowiednio się ubiorę, aby zachować wygodę. Innym sposobem na oszczędzanie energii elektrycznej jest pranie ubrań w zimnej wodzie zamiast w ciepłej wodzie, gdy tylko jest to możliwe. To prosta zmiana, która może wpłynąć na zużycie energii. Warto również rozważyć energooszczędne opcje oświetlenia, takie jak żarówki LED. Żarówki LED działają dłużej i zużywają mniej energii, prawda? Tak, są bardziej energooszczędne w porównaniu do tradycyjnych żarówek. Czy są jakieś inne ogólne praktyki, które możemy zastosować, aby oszczędzać energię elektryczną? Tak, stosowanie naturalnej wentylacji. Właściwe ocieplenie naszych domów i regularna konserwacja urządzeń może przyczynić się do oszczędności energii. To świetne sugestie, Anna. Oszczędzanie energii elektrycznej przynosi korzyści zarówno środowisku, jak i naszym portfelom. Absolutnie, John. Oszczędzanie energii to sytuacja korzystna dla wszystkich. Od razu zacznę wdrażać te wskazówki. Dzięki za podzielenie się, Anna. Witaj, John. Każdy mały krok się liczy. Zróbmy swój udział w oszczędzaniu energii elektrycznej. Lekcja 20. Czy zauważyłeś, że nasz uniwersytet jest super miły? Anna, zauważyłaś, że nasz uniwersytet jest super miły? Tak, John. Jestem pod wrażeniem kampusu i jego obiektów. Budynki są nowoczesne i zadbane. Teren kampusu jest pięknie zagospodarowany. Uwielbiam to, jak jest mnóstwo terenów zielonych i ogrodów, w których można się zrelaksować. Sale lekcyjne są przestronne i wyposażone w najnowszą technologię. Biblioteka też jest fantastyczna. Posiada ogromną kolekcję książek i zasobów. Zgadzam się. To świetne miejsce do nauki i badań. Pracownicy uczelni są przyjaźni i zawsze chętni do pomocy. To prawda. Sprawiają, że nasze doświadczenie uniwersyteckie jest jeszcze lepsze. Doceniam różne oferowane usługi studenckie, takie jak doradztwo i poradnictwo zawodowe. To uspokajające wiedzieć, że wsparcie jest dostępne, gdy go potrzebujemy. Jestem również pod wrażeniem zajęć pozalekcyjnych i klubów na kampusie.
Dają możliwość realizowania naszych pasji i poznawania podobnie myślących ludzi. Uczelnia organizuje również ekscytujące wydarzenia przez cały rok. Tak, te wydarzenia tworzą tętniącą życiem i wciągającą atmosferę na kampusie. Uczelnia naprawdę sprzyja poczuciu wspólnoty wśród studentów. Absolutnie. To przyjazne i integracyjne środowisko. Jestem wdzięczny, że jestem częścią tak miłego uniwersytetu. Ja też, John. Wykorzystajmy w pełni nasz czas i stwórzmy niezapomniane wspomnienia. Zdecydowanie, Anna. Nasze doświadczenie uniwersyteckie jest czymś, co należy pielęgnować.